tym odcinku poruszę tematy, o których nie dowiesz się na żadnym innym kanale na YouTubie na temat nieruchomości, ani nawet na żadnym szkoleniu. Poruszę też tematy inwestowania w kryzysie, płynności finansowej i pokażę update na aktualnym projekcie. Witam Cię serdecznie na moim kanale, ja nazywam się Michał Tejza, jestem inwestorem i deweloperem. Jesteśmy dzisiaj na projekcie konwersji domu w Oxfordshire, 5 sypialni, 3 łazienki plus biuro na ogrodzie. Ten projekt zbliża się do końca, chociaż od ostatniego odcinka został, że tak powiem, wstrzymany przez Council. Było tutaj sporo problemów, zaraz opowiem Wam o całym zamieszaniu i pokażę Wam, jakie zmiany zaszły od ostatniego odcinka. Pozwól, że przerwę Ci ten materiał, ale chcę poinformować Cię na temat możliwości współpracy ze mną. Jest ona dostępna w dwóch wariantach. Pierwszy jest to pożyczka na procent z zabezpieczeniem na nieruchomości, na inwestycji. Zaczyna się od 50 000 funtów wzwyż. Jest też możliwość współpracy ze mną na mniejszych kwotach, zainwestować 20-30 tysięcy, jednak na takie kwoty nie jestem w stanie zaoferować zabezpieczenia. Oczywiście jest umowa, ale nie ma zabezpieczenia na nieruchomości. I jest też druga możliwość współpracy, która polega na inwestowaniu w spółce, gdzie jest możliwość współpracy ze mną na zasadzie partnerskiej. Taka współpraca zaczyna się od 500 000 funtów wzwyż. I polega na tym, że inwestor pożycza pieniądze do spółki, razem robimy projekt, ja zajmuję się wszystkim od wyszukania okazji inwestycyjnej przez cały proces i inwestor po skończonym projekcie w pierwszej kolejności dostaje swoją pożyczkę z powrotem, a następnie później dzielimy się profitami wedle udziałów. Jeśli interesuje Cię ten temat, chciałbyś zacząć współpracować ze mną, zapraszam Cię na moją stronę www.tejzaproperty.co.uk, gdzie znajdziesz formularz zgłoszeniowy, w którym chciałbym, żebyś wypisał swoje dane oraz załączył wyciąg z konta bankowego potwierdzający posiadanie środków. Ja osobiście skontaktuję się z Tobą i porozmawiamy, co możemy wspólnie zrobić. Dzięki, do usłyszenia, pozdrawiam. Konkretnie od razu zacznę, co się wydarzyło. Po ostatnim odcinku dostaliśmy zgłoszenie od Councilu, konkretnie, że sąsiad z drzwi naprzeciwka zgłosił, że wymiary nie zgadzają się do planning permission, który został, że tak powiem, zatwierdzony. I tutaj została mocna zagadka, jak to się wydarzyło. Niestety architekt pomylił się, ponieważ dobudówka, która była tutaj wcześniej, była 6 metrów. Staraliśmy się o rozbudowę ją do boku, tylko o poszerzenie, a architekt podczas przepisywania rysunków wpisał, że dobudówka jest 5 metrów, nie 6. Na mapie zostało pokazane dobrze, bo akurat 5 metrów dobudówka jest sąsiada i ta jest pokazana, że jest metr dłuższa, ale jednak pomyłka przy przepisywaniu. Ja tego osobiście nie zauważyłem, bo sprawdzałem mapkę, pokazane jest, że jest metr dłuższa od sąsiada, a sąsiada jest 5 metrów, więc nie zauważyłem tego, dostaliśmy pozwolenie, dobudówka została wybudowana i nagle został wstrzymany projekt, więc nie jest to codzienna sytuacja. Mi osobiście w życiu nie zdarzyła się taka sytuacja, ale zależy mi na moim kanale, żeby dzielić się wiedzą z praktyki i rzeczywiście tą praktyką, nie lać wodę, nie sprzedawać Wam marzenia. Większość, to wiadomo, nie jest wygodny temat, to nie jest komfortowy, tym bardziej, że pieniądze są na szali i to nie małe, ale zależy mi, żebyście mieli możliwość nauki z praktyki takich rzeczach, które
no, mogą kosztować wiele. Nie każdy jest na to przygotowany i też chciałbym Wam pokazać, jak to wygląda, jak można sobie z tym poradzić. Na pewno to kosztuje dużo nerwów i stresu. To nie jest sielanka. Jeśli ktoś myśli, że nieruchomości to wolność finansowa, zrobicie 2 projekty i będzie pięknie. Czasem może tak się zdarzyć, ale nie musi, bo ja osobiście, że tak powiem, pierwszy z 10 projektów, które tak mi uprzykrzył życie, tak, że tak powiem, był dla mnie niekomfortowy. Zdecydowanie wolę nowe budownictwo, gdzie buduje się od podstaw i nie może zaskoczyć tak wiele rzeczy. Tutaj przy kupnie kamienicy 150-letniej było masa problemów, masa wyzwań i zagadek, które trzeba było rozwiązać. No, zbliżamy się do końca, chociaż no, że tak powiem, wiadomo, profit się zmniejsza. Jeśli nieruchomość nie zarabia, opłaty cały czas trzeba płacić, że tak powiem, pieniądze pożyczone trzeba opłacać, a nie zarabia, więc to na pewno jest duży gdzieś tam przede wszystkim w głowie ból. No ale takie jest życie, że tak powiem, nie cofniemy rzeczy, nikt nie ma kryształowej kuli, żeby przewidzieć wszystko do przodu. No i dlatego też zależy mi, żeby poruszyć ten temat na kanale, bo zabieram Was w podróż od samego początku, przed zakupem tej nieruchomości, każdy etap. No i chcę być z Wami szczery, żebyście też mogli, że tak powiem, zdobywać wiedzę i doświadczenie z tego kanału, z praktyki, no bo ja osobiście zauważyłem, że u mnie w życiu te najtrudniejsze momenty, najcięższe chwile najbardziej zbudowało mój charakter, najwięcej dało mi doświadczenia, bo nie uczymy się, kiedy wszystko idzie jak po sznurku, pięknie, ładnie, tylko właśnie uczymy się najwięcej tego doświadczenia, kiedy nie wychodzi, kiedy nie jest tak, jak powinno być. Także od ostatniego projektu, ostatniego odcinka, jak tu byliście, to był etap ocieplenia, izolacji. Teraz już praktycznie są panele winylowe, jest z grubsza pomalowane. Czekamy w łazienkach są płytki, czekamy na toalety i cały biały montaż. Listwy przypodłogowe, no i planujemy już w najbliższym czasie umeblowywać. Zostawiamy na koniec malowanie korytarzy, bo tu są strasznie wąskie korytarze, więc jest dość ciasno i to gdzieś tam na pewno się porysują ściany przy wnoszeniu mebli. Drzwi mamy pożaroodporne fire doorsy, że tak powiem, już pomalowane, czekają na montaż. No ale właśnie jeszcze chciałem Wam powiedzieć na temat tego projektu, jak wyszło z tym Cancilem, czyli aktualnie Cancil wstrzymał pracę, wysłali nawet oficjalny list, że jest na 28 dni na poprawę tego, czyli poprawę tego ja rozumiem jako rozebranie metra do budówki, zrobienie tak, jak powinno być. No wiadomo, w takim wypadku nie jest to za bardzo możliwe, no bo tutaj już duże pieniądze zostały, że tak powiem, wydane i projekt jest na wykończeniu, więc w takim wypadku architekt, który się pomylił, musiał złożyć nową aplikację, to się nazywa Retrospective Application, czyli nowa aplikacja, która jakby adaptuje zmiany, no ale jest to cały proces, czyli prawdopodobnie trzeba będzie zrobić survey, bo sąsiad się, że tak powiem, skarży, że będzie miał mniej słońca, bo sąsiad ma 3, z drugiej strony ma 3-metrową dobudówkę, moja jest 6, więc tutaj już przeszkadza mu, że w kuchni nie będzie miał, jak zmywa naczynia, wystarczająco słońca, chociaż to nie jest prawdą, bo akurat słońce na ogrodzie jest równo na południu i świeci prosto w okna, nie ma tutaj jakiegoś pod kątem, nic mu to nie zasłania, no ale jednak jest bardzo ten sąsiad uciążliwy. Od ostatniego odcinka 2 razy zalał nieruchomość, tą dobudówkę. Też Wam to pokażę, jak to wygląda, ale jest to naprawdę uciążliwy projekt, dużo takich rzeczy było
się wydarzyło, które nie powinny się wydarzyć. Ten projekt już dawno powinien być wynajęty, wykończony i zarabiać pieniądze, no ale stało się tak, a nie inaczej i chciałbym, żebyście zrozumieli jakby na co się przygotować, bo sporo osób myśli, że takie rzeczy, nic może nie zaskoczyć i często są to pożyczone pieniądze, często, że tak powiem, są to ostatnie oszczędności i w takich sytuacjach, gdzie nagle może się to przeciągnąć kilka miesięcy czy pół roku, jest to kilkadziesiąt tysięcy dodatkowych funduszów potrzebnych na utrzymanie płynności nieruchomości. Mnie osobiście trochę ratuje, że mam portfolio, mam inne nieruchomości, które zarabiają i te środki, profity z innych nieruchomości mogę lokować w ten projekt, ale jeśli ktoś nie ma takiej możliwości, no to może być to naprawdę bolesne, kosztowne, co się równa z nieprzespanymi nocami i z ogromną ilością stresu. Więc trzeba się to mieć na uwadze, brać to pod, że tak powiem, pod znak zapytania, jaki jest plan B, jaki jest plan C, co możecie zrobić w tej sytuacji. Pokażę Wam tutaj pierwszą łazienkę. Jesteśmy ogólnie na drugim piętrze budynku. Zaczęliśmy dzisiaj nagrywać od góry. Tak wygląda na dzień dzisiejszy łazienka and suite w piątej sypialni na górze. Tak jak wspomniałem, czekamy na cały biały montaż. Tutaj plan był trochę inny na płytki, ale udało mi się wyrwać fajną okazję z resztki kolekcji. Te białe płytki kosztowały 10 funtów od metra kwadratowego, te szare 12. Jest to bardzo dobry deal, bo z reguły płytki kosztują około 70 funtów za metr, 50 z promocji, a to była taka, że tak powiem, dwie palety udało mi się zamówić. Końcówka kolekcji z hurtowni, naprawdę duży dyskont, także małe zmiany też zaszły odnośnie płytek. Zejdziemy na dół, tam poruszę kolejne tematy, pokażę Wam jak to wygląda i jaki jest też plan na wykończenie. Także jak dla tych, co oglądali mnie wcześniej, wspominałem, tu będziemy robić storage, taki szafę zabudowaną. Drzwi będą wszystkie fire doorsy szare, taki ciemny szary, też pokażę Wam później jakie one dokładnie będą. Tutaj osoba od aranżacji wnętrz dała pomysł, żeby wszystkie ściany w korytarzu, na których są drzwi, pomalować na szaro i będzie tu taka fajna mieszanka kolorów, ale prosta, nie duża. Część, wiadomo, ściany, sufity i ściany bez drzwi będą na biało, dulux zmywalny Easy Care, bo tutaj wiadomo pod service accommodation będzie duży przemiał osób i taki jest plan. Zejdziemy na pierwsze piętro, pokażę Wam jak tutaj wyszła sytuacja, także praktycznie w każdej sypialni na jednej ścianie będzie taka future wall, czyli ozdobna. W tym wypadku na tej będą tapety 3D zamówione z Polski. Na tej ścianie będzie tapeta. Nadająca fajny klimat. Trochę, że tak powiem, no, prace zostały wstrzymane. Nie wykończaliśmy tego dalej, no bo nie wiadomo co się wydarzy, że tak powiem, z tą dobudówką. Czy trzeba będzie ją przerabiać, czy sama aplikacja wystarczy, bo w najgorszej sytuacji trzeba będzie gdzieś tam no, poprawiać to może niekoniecznie rozbierać metr tej dobudówki i robić ją, że tak powiem, metr krótszą, ale prawdopodobnie w najgorszym wypadku prawy róg trzeba by było ściąć, żeby kąt 45 stopni, bo takie jest prawo, że kąt 45 stopni musi być od okna sąsiada do końca dobudówki. No i praktycznie wychodzi na to, że kawałek narożnika samego trzeba było ściąć. No ale na razie nie biorę tej opcji pod uwagę, już miałem kuchnię już przywiezioną, ale ją odesłałem z powrotem, no bo bez sensu, żeby leżała, dom jest no nieogrzewany, także gdzieś w niektórych miejscach wychodzi wilgoć. Dość długo też stał w zimę całą
nieogrzewany, zbity do cegły, więc jeszcze wszystko nie doszło do siebie. Tak samo na tej ścianie tapeta będzie 3D. Pokoje są małe, to jest 6,5 metrów, będzie łóżko, jakaś tutaj szafa taka pod wynajem krótkoterminowy. No, nie ma za dużo mebli, jest trochę inny wystrój wnętrz niż w takim domu do mieszkania na co dzień. Tu przejdziemy jeszcze do trzeciej sypialni. Tak samo będzie zipper-link, pod ścianą tapeta na końcu, meble, jakiś telewizor. Praktycznie no tutaj nie zostało dużo rzeczy do wykończenia. Też jeszcze kolejna rzecz, która trochę uprzykrzyła nam w tym projekcie, konkretnie firma z dostawca prądu. Tutaj był, jak ten dom został zakupiony, licznik jednofazowy. Złożyliśmy aplikację na licznik trzyfazowy i, że tak powiem, kłod była wycena 3000 funtów na zmianę licznika. Zgodziłem się na tą wycenę, zapłaciłem, została umówiona data wymiany tego, ale nie zostały wysłane żadne takie wymagania, co ma nie być, co ma być. W tym wypadku stały worki jeszcze z materiałami, z piaskiem przed domem i przyjechała firma i powiedziała, że ona nie wykona swoich prac, bo worki stoją 3 metry od wejścia i to jakby ich ubezpieczenie nie pozwala na kopanie w ziemi, jak są 3 metry od wejścia ciężary, czyli tonowe worki. To osobiście nie spotkałem się z taką sytuacją, bo jeśli są wymagania, to firma musi je przedstawić przed. No i oni oczywiście nie skontaktowali się ze mną, mimo że ja byłem w tym czasie na nieruchomości. Nikt ze mną nie wyszedł porozmawiać, żeby te worki przestawić, bo wystarczył jeden telefon do hurtowni, która jest za rogiem i oni HDS-em przestawili te worki. No ale nikt nie wyszedł tutaj z inicjatywą żadną, żeby to zmienić i na początku chcieli mnie skasować całe 3000 za podłączenie prądu, bo powiedzieli, że oni swój czas poświęcili, przyjechali, ekipa była gotowa, a nie mogli wykonać pracy, więc oczywiście nie zgodziłem się na to, napisałem odwołanie. Po kilku miesiącach, że tak powiem, batalii z firmą energetyczną, zwrócili te pieniądze w 100%, ale powiedzieli, że muszą że jeśli chcę rzeczywiście podłączyć to muszą zrobić nową wycenę. Ta nowa wycena już jest 700 funtów więcej niż ta pierwsza, także wychodzi na to, że sobie policzyli ich dzień pracy, za który no, nie zrobili żadnej pracy. No co wiadomo, znowu nie jest komfortowe, takie rzeczy raczej się nie dowiecie z innych kanałów, no bo ludzie nie mówią o problemach, przynajmniej nie chcą mówić. Bardziej wiadomo, lepiej się sprzedaje sukces na eventach, jeśli powie się, ile się zarobiło, jak było fajnie, jak to super szło, ale jednak w praktyce no takie rzeczy się dzieją. Chciałbym właśnie jak najwięcej Wam mówić takich rzeczy z praktycznych, no bo po prostu to się wydarzyło i to dalej się toczy, bo ja oczywiście nie zgodziłem się, żeby zapłacić teraz 700 funtów więcej za pracę, która no, nie została wykonana nie z mojej winy, ponieważ ja przyłączył już zrobiłem kilka w swoim życiu na różnych projektach i to nie jest tak, że jedna firma robi od razu w jedne przyłączy w jeden dzień, tylko jest osobna firma od kopania, osobna z reguły firma jest od podłączenia samej instalacji i później jest jeszcze osobna firma, która zbiera całą ziemię i zasypuje, łata dziury. Więc to nie jest tak, że wszystko mogło być zrobione od razu. I ja nie widziałem w tym problemu, że jak 3 metry dalej stoją worki, że nie można wykopać cienkiej dziury i zrobić po prostu nowe przyłącza prądu, no bo tutaj jest kwestia wykopania po prostu na nowy kabel. To nie są tak, że musi być
jakaś metrowa czy dwumetrowa dziura szeroka, tylko taka wiadomo, żeby ktoś tam ręce wsadził i to podłączył, no ale tutaj jest przesada ze strony firmy, która no, próbuje zgonić na mnie, że ja nie dopilnowałem, a ja w tym wypadku nie dostałem żadnych wytycznych, żeby mógł czegoś nie dopilnować. To jest także kolejny dzień z życia inwestora, żeby Wam powiedzieć, jak to wygląda w praktyce na budowie. Wiadomo, takie tematy nie są komfortowe, no bo jeśli, tak jak wspomniałem, wchodzą pieniądze w grę, to nie są tematy, które też łatwo odpuścić, bo jednak nie po to robimy ten wynajem, żeby nie zarabiać, no ale takie rzeczy się zdarzają. Zejdziemy na dół, pokażę Wam ostatnią sypialnię, kolejne dwie łazienki i ten właśnie salon z kuchnią słynny, w którym jest problem. Także tutaj jest jeszcze ganek, tu kiedyś były drzwi, ja zrobiłem tutaj otwartą przestrzeń, żeby od razu można wejść. Z dwóch stron były okna, ale jest to bardzo ruchliwa ulica i stwierdziłem, że lepiej zamurować te okna, żeby po prostu było ciszej, żeby był większy komfort. Także tutaj jest ostatnia sypialnia na dole, kiedyś to był salon. Tutaj po długości będzie cała tapeta 3D, jakieś biurko pod schodami, duże łóżko, telewizor. No i tak praktycznie pod wynajem krótkoterminowy jest to tyle, co trzeba w takim standardzie. Wiadomo, że można jakieś tam, zależy wszystko od grupy docelowej, bo można dostawić jeszcze jakieś inne rzeczy, które dadzą wygodę gościom, jednak ja tutaj bardziej celuję pod kontraktorów, pod wykonawców, pod ubezpieczalnię i jeśli na stawce dobowej na dłuższy termin, jeśli ktoś potrzebuje jakieś dodatkowe rzeczy, to ma możliwość przywiezienia swoich, więc też daje pole manewru dla potencjalnych gości. Jeśli to jest taki tip ode mnie, bo jeśli wypełnicie, że tak powiem, każdy kąt jakimiś dodatkami, no to później ciężko jest jeszcze coś stawić, później trzeba ewentualnie coś zabierać, żeby po prostu goście mieli trochę alternatywy. Zaproszę Was tu jeszcze do właśnie dwóch łazienek na dole. Zobaczcie, jak to wygląda. Mniej więcej są 1,5 metra szerokie i 3 metry długie. Także taka łazieneczka, że tak powiem, wydaje mi się, że jak na angielskie standardy rozmiar jest ok. Tu jest dosłownie to samo. Czekamy właśnie na biały montaż, na kibelki, umywalki, grzejniki i całe wyposażenie. I tu jest właśnie ta słynna dobudówka, salon z kuchnią, 6 metrów długa, 4 metry szeroka. No i tak jak wspomniałem, że tutaj 5 metrów mniej więcej jest gdzieś tutaj, gdzie sąsiada się kończy dobudówka. No i architekt pomylił się. Na razie jeszcze, że tak powiem, mam nadzieję, że architekt to odkręci, nie będzie jakichś większych problemów, ale to już jest drugi architekt z rzędu, drugi z polecenia i drugi dał ciała, bo wcześniej miałem architekta z polecenia na działkę, na planning permission, na nowe budownictwo, też był bardzo słaby, 3 razy trzeba aplikację składać, żeby, że tak powiem, uzyskać to, co się chce. Wiadomo, to wszystko kosztuje, nie są to małe pieniądze, tu też trzeba było 3 aplikacje składać, więc architekt był z polecenia, ale wydaje mi się, że no nie jest taki dobry, jak miał być. No i trochę uprzykrzyło to życie, no bo tak jak wspomniałem, to wszystko już powinno zarabiać. To dawno powinno być wykończone, ale też nie chcę wykańczać, bo jeśli się okaże, że tutaj trzeba będzie robić jakieś prace budowlane, no to wiadomo, że to wszystko może ulec zniszczeniu, więc lepiej wstrzymać pracę, wyklarować sytuację, co, że tak powiem, się wydarzy i dopiero wykończyć, no bo tutaj już wylać samopoziom, zrobić panele i można wnosić już tutaj meble. Jeszcze kilka będzie dodatków, tu będzie na czarno pomalowana ściana, będą lamele.
Tutaj jak widzicie jest kuchnia Elka od tego momentu mniej więcej i będzie praktycznie tu na całą ścianę. I reszta to jest właśnie stół będzie taki jadalniany, sofa, bed i telewizor. Także tutaj pokazałem Wam mniej więcej, co się zmieniło, jaki wyszedł problem, bo już kilka osób się mnie pytało, jak tam projekt, ile zarabia, jakie wyszły liczby. No i, że tak powiem, ja jestem szczery, nie będę tutaj ukrywał, że wszystko poszło dobrze, tak jak miało pójść. Ten projekt jest najdłuższym projektem, jaki wykonywałem, jaki wykonuję dotychczas. Nie zdarzyło mi się to wcześniej, żeby tak długo to trwało. To też wiadomo, liczy się z dodatkowymi kosztami, które nie były aż tak brane pod uwagę, bo założyłem sobie, że może projekt być kilka miesięcy dłużej, ale nie spodziewałem się, że aż tak może się przeciągnąć. Mam nadzieję, że architekt, że tak powiem, naprawi ten problem. Tutaj jeszcze architekt próbował zgonić na mnie, że ja tego nie sprawdziłem, że on tego nie dopilnował. Ja ogólnie zanim kupiłem tą nieruchomość, to porobiłem wymiary, zadzwoniłem do architekta, wysłałem mu wymiary i zrobił mi taki proposal, czyli projekt, co można tutaj zrobić. I to akurat było, że tak powiem, uzgodnione pół roku przed zakupem, co tutaj będziemy robić. No i ja już nie brałem pod uwagę, że jeśli płacę profesjonaliście za jego usługę, za jego serwis, to on może taki błąd szkolny popełnić, żeby wpisać metr krótsza niż była. Tłumaczył się, że nie miał wszystkich wymiarów, że tutaj to nie był do końca jego błąd, jednak ja mam potwierdzenie z pół roku szybciej, że pokazywałem mu, że potwierdzałem, że dobudówka jest 6-metrowa i tylko chcę, że tak powiem, rozbudować ją do boku. I to wszystko też można zobaczyć na mapie. Każdy architekt ma dostęp do mapek, można zmierzyć, jaka jest długa sąsiada, jest 5 metrów i widać. Na mapie ogólnie pokazał dobrze, że ta jest dłuższa od sąsiada, ale wpisał, że ta jest też 5 metrów, więc taki problem. Nie jest to, mówię, komfortowa sytuacja, no bo to są już dziesiątki tysięcy na szali. Zobaczymy, jak się to skończy, czy uda się to, że tak powiem, jakoś polubownie rozwiązać, czy sprawa będzie musiała trafić do sądu, no bo to nie są małe pieniądze. Także wracając też do kontentu, płynność finansowa w kryzysie, no bo ogólnie na dzień dzisiejszy jest kryzys i dużo osób ma problemy. Że tak powiem, nie tylko osoby, które robią pracę, bo tak samo deweloperzy, bo zaczynali budowy, jest kryzys, nie ma, że tak powiem, sprzedaży takiej jak było wcześniej. Raty są, mimo tego, że jeśli patrzymy w historię w ostatnie tam 20-30 lat, gdzie oprocentowanie było nawet tam powyżej 15%, my teraz mamy około 5% i tak, że tak powiem, jeśli porównamy do historii, to nie są to kredyty drogie, ale jeśli porównamy do ostatnich kilku lat, gdzie można było mieć oprocentowanie 2%, no to jest znaczna różnica, jeśli ktoś ma 6%, powiedzmy. Więc tutaj jest kryzys, ludzie zarabiają mniej, jest mniej pracy, mniej płatnej niż w ostatnich latach, więc ludzie to odczuwają i będzie dużo okazji. Myślę, że już teraz zaczyna się tych okazji coraz więcej. Nie było jeszcze spadków, tak jak były planowane, że będą. Myślę, że sporo osób jakoś musiała zacisnąć pasa, zrezygnować z innych, że tak powiem, dodatkowych rzeczy, żeby nie sprzedawać tych nieruchomości tak szybko, chociaż dostaję sporo ofert, jeśli chodzi o portfolio, od starych landlordów, którzy mają dużo nieruchomości że tak powiem, na personalne imię, nazwisko, gdzie nagle nie można wrzucać w koszta odsetek kredytowych i oni już nie zarabiają, oni muszą dopłacać do takich inwestycji, więc to na pewno jest więcej ofert, jeśli chodzi o większe projekty, o portfolia, ale taki rynek detaliczny na małe nieruchomości
to nie siadł tak, jak było w planach, że siądzie. Osobiście uważam, że to dopiero się zacznie, bo widzę po, że tak powiem, podwykonawcach, ile osób zbankrutowało od tego czasu, bo tu też mieliśmy firmę, która robiła plastry, która robiła szpachle i zbankrutowała, nie byli w stanie dokończyć projektu, także takich z firm już słyszałem więcej, że ludzie mają problemy po prostu przetrwać i ta płynność finansowa jest bardzo ważna. Mi tu trochę pomaga, że robię kanał, trafiam do dużej ilości osób, mam możliwość pożyczania też pieniędzy, pracowania z inwestorami, więc ta tutaj sytuacja, że jestem osobą publiczną w jakiś sposób na pewno mi pomaga, bo ludzie też mi ufają, że wiedzą, że wiem co robię i też nie mam tutaj jakichś tajemnic, żeby powiedzieć tą gorszą i lepszą stronę. Jeśli jest dobrze, to mówię, że jest dobrze. Jeśli wyszedł jakiś problem, to nie chowam głowy w piasek, tylko też staram się dzielić tą wiedzą, żeby ktoś był bardziej przygotowany, żeby ktoś wiedział, że może coś takiego się wydarzyć. To nie jest częste, to nie jest jakaś norma, że takie rzeczy się dzieją, no ale co jak się akurat tobie stanie? Co akurat jeśli wsadzisz wszystkie swoje oszczędności i nagle okazuje się, że nieruchomość nie może być wynajęta, bo tu już był inspektor budowlany, została ostatnia inspekcja na completion, czyli kuchnię, łazienkę i praktycznie można się tu wprowadzać, ale bez tego no jest problem i wiadomo, są alternatywy, można było spróbować sprzedać to na aukcji czy gdzieś tam do inwestora, no ale nie po to robiłem, że tak powiem, naprawiałem wszystko, co można było, zbijałem tynki do cegły i robiłem to pod siebie, żeby teraz to sprzedawać no, po niższej cenie. Zależy mi tutaj, żeby ta nieruchomość zarabiała, najlepiej, żeby właśnie wycena była komercyjna na podstawie zarobków, ale no, do tego jeszcze trzeba czasu, także zobaczymy, co tu się wyklaruje. Ja właśnie tylko chciałem wam powiedzieć, że no, trzeba być gotowym, trzeba być zawsze gotowym, bo nigdy nie wiadomo, kiedy coś takiego może się wydarzyć. Ja osobiście też mnie dużo to kosztowało nerwów i stresu. Musiałem wyjechać trochę na wakacje, poleżeć na słoneczku, naładować baterię, żeby, że tak powiem, przyjechać i dalej walczyć o swoje, bo wiem, że to nie jest moja wina. Ten błąd nie wyszedł z mojego braku doświadczenia czy z jakiegoś braku kompetencji. Po prostu takie rzeczy się zdarzają. Ja nie miałem na to wpływu, bo no, byłem pewny, że osoba, specjalista w tej sprawie, za którą płacę za usługę, nie może popełnić takiego błędu. A dopiero to zostało, że tak powiem, zauważone, no jak już praktycznie było wybudowane, więc taka była sytuacja. Ja też na rysunkach, które miałem od samego początku przed zakupem, to było pokazane tak i jak jest, i tych rysunków się trzymałem, więc tutaj wyszła taka sytuacja. Co jeszcze chciałem wam powiedzieć? No konkretnie właśnie o tej płynności, co można zrobić w takich sytuacjach. Na pewno warto pytać o pomoc od osób, które znacie, czyli innych inwestorów. Nie bójcie się pytać o pomoc. Każdy może mieć w życiu jakiś trudniejszy okres, to on nie będzie trwał wiecznie. Najlepiej pytać kogoś, kogo macie relacje, bo wiadomo, że jeśli nie znacie osób, to obce osoby raczej wam tak nie pożyczą z jakichś większych pieniędzy, także warto zapytać rodziny, znajomych na początku, ewentualnie osób, które znają się na rzeczy, wiedzą jak wyglądają takie sytuacje, bo jak ktoś jest doświadczony, to miał już takie przygody, że tak powiem, nieruchomościowe i radził sobie z tymi problemami, więc zrozumie drugą osobę, bo tu, że tak powiem, nie jest długi temat, to nie będzie trwało latami. Kwestia, podejrzewam, kilkunastu tygodni, żeby to naprostować, umeblować i to zacznie zarabiać, będzie można zrefinansować. No ale jednak może być to nieuciążliwe, może być to
uciążliwe no i że tak powiem w głowie cały czas siedzi, że nie zarabia, że są opłaty, że ta sytuacja nie jest taka, jaka miała być planowana. Warto mieć fundusz awaryjny, właśnie budować taki fundusz, poduszka finansowa, o której wspomniałem. U mnie, tak jak już powiedziałem wcześniej, ratuje mnie trochę, że mam inne nieruchomości i one zarabiają i może to, że tak powiem, łatać tą dziurę w jakiś sposób. No ale jeśli trzeba, że tak powiem, większych kwot finansowych, no to trzeba wziąć pożyczkę. Tak jak wam wspomniałem, sąsiad 2 razy od ostatniego odcinku zalał. Tutaj ściana cała była w grzybie, powiedzmy od kilku tygodni osuszacz chodzi co dzień, dzień i noc. Mniej więcej około 5 litrów wody dziennie jest wylewane. Teraz już jest to w miarę, jeszcze nie jest do końca suche, dalej widzicie plamy. To zostało takim podkładem już pomalowane. Nie wiadomo, czy nie trzeba będzie zerwać tych regipsów i zrobić nowe. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie takim podkładem zostało pomalowane i zobaczymy. Ale tu, jak widzicie, są wentylacje z łazienek na dach. Jest tutaj płaski dach. I sąsiad zbierał wodę, bo nie miał kawałka rynny. I on próbował zgonić, że to ja zmieniałem dach i on tej rynny, że ja mu nie dołożyłem rynny, a on po prostu nie miał jej. I kwestia była taka, że on sobie zbierał tą wodę z rynny do pojemnika i wylewał mi na dach, a wylewał tak od dołu wiaderkiem, że na dachu są takie grzybki wentylacyjne. I on do tych, tak, że tak powiem, jak lał od dołu, to woda wlatywała i zalewała tu całą ścianę. Także z 2 stron to jest cegła, która nasiąkła mocno wodą. No i dość długi czas nie było tutaj możliwości tego wysuszenia, tak? Wiadomo, sprawa poszła przez policję i jest cały proces, prawdopodobnie sprawa w sądzie będzie też dla sąsiada, no ale takie rzeczy przedłużają, jak podsumujecie ile takich rzeczy uprzykrzających życie było w tym projekcie, no to jest to naprawdę ciężki temat. Wiadomo, nie jest to łatwe, żeby o tym mówić tak do wszystkich, chociaż stwierdziłem, że no, chcę się z wami dzielić prawdą, chcę się z wami dzielić doświadczeniem z praktyki, dlatego też mówię o tym na bieżąco, jak to wyszło. Co jeszcze chciałem wam dodać? Strategię zarządzania płynnością. No to do tych rzeczy, które już powiedziałem, wszystko zależy od sytuacji. Są możliwości kart kredytowych dla firm, dla biznesu. Jest teraz też możliwość na Startup Loan. Rząd daje takie możliwości, do 25 000 funtów można wziąć pożyczkę na bardzo małym procencie, jest to chyba 6% skali roku. I no, w takich sytuacjach, jeśli ktoś rozkręca biznes i nie ma jeszcze takiej możliwości załatania tej dziury samemu, to warto pytać o pomoc, warto rozmawiać z bardziej doświadczonymi inwestorami, bo raczej brokerzy tego nie powiedzą. Brokerzy będą chcieli naciągnąć na kartę kredytową na 25%, bo oni mają z tego jakiś fee i mało kto chce dzielić się taką wiedzą, jak załatać dziurę, jak rozwiązać ten problem na najniższym kosztach, na najniższym budżecie. Więc możecie wpisać sobie, że są z British Banku, Startup Loan. Aplikacja jest na każdą firmę, można złożyć, chociaż nie jest tak, że na każdą wam przyznają, tylko jest 25 000 maksymalnie na osobę można uzyskać. Co jeszcze tutaj chciałem wam wspomnieć, właśnie, że o tych nieoczekiwanych wydatkach, jeśli nie macie rodziny, która może was wesprzeć finansowo, czy znajomych i właśnie może z jakichś powodów nie jesteście w stanie dostać tej pożyczki, to no, warto pytać jeszcze prywatnie, bo ja osobiście większość finansowania, które, że tak powiem, na tych swoich projektach korzystam, to jest finansowanie prywatne od inwestorów. No ale trzeba się zapytać, nikt nie będzie się domyślał, czy ty potrzebujesz, czy nie.
więc warto zawsze pytać, spróbować rozwiązywać ten problem prywatnie, bo może akurat ktoś skończył projekt czy skończył jakąś inwestycję i leżą mu pieniądze na koncie i chętnie pożyczy takie pieniądze, bo to jest jednak duża alternatywa do lokat, a tym bardziej, żeby pieniądze nie leżały na koncie. 10% w skali roku uważam, że jest to dużo lepsza opcja niż pieniądze mają leżeć. Jeszcze co można zrobić? Konkretnie no, taką strukturę najlepiej zaczynać przed zaczęciem projektów, żeby sobie doliczyć jakiś budżet 10, 15, 20% ekstra, żeby leżało, co właśnie no, taką czarną godzinę, że tak powiem, żeby nie okazało się, że wyczerpaliście już cały budżet, projekt nie został zakończony, no i wtedy to może kosztować dużo zdrowia i nerwów. No ale mam nadzieję, że z tego odcinka wyciągnęliście jakąś wartość, było to dla Was interesujące. Jeśli tak, to daj łapę w górę, subskrybuj mój kanał, jeśli tego jeszcze nie robisz i daj komentarz dla zasięgów. A też przy okazji chciałbym Cię zaprosić na kolejny odcinek, w którym powiem na temat flatów, mieszkań, apartamentów, jak zwał, tak zwał. Weszła nowa reforma, jest to game changer w tej strategii, także obserwuj mój kanał. Do zobaczenia na następnym odcinku, pozdrawiam, cześć!